Jesteśmy w Dańkowie, koło Grójca, 68 km od Warszawy. Zgromadziłem tutaj kolekcję moich rzeźb realizowanych od wczesnych lat młodości do dnia dzisiejszego. Rzeźby znajdują się w naturalnym dla siebie środowisku, wśród zieleni. Nie jest to klasyczny park rzeźby, to jest jakby budowane jako takie żywe doświadczenie estetyczne, konstruowane na bieżąco. To jest historia mojego ojca, który stworzył krzyżówkę pszenicy i żyta, zwaną triticale. I tu właśnie w Dańkowie, w miejscu rodzinnym, gdzie od 3 pokoleń moi przodkowie zajmowali się tworzeniem rozmaitych nowych odmian roślinnych. Więc dla mnie sztuka łączy się ze światem przyrody. Ksawery Wolski wydaje mi się artystą osobnym jakby w polskiej sztuce współczesnej i wynika to głównie z tego, że wytworzył własny język. Głównie posługuje się rzeźbą, też rzeźbą monumentalną, ale dla niego jest to zawsze nośnik pozwalający mu tworzyć figury, obrazy lub przenośnie. W sensie to nie są obiekty tak mocno, ile pewnego rodzaju właśnie zespoły skojarzeń, które są wokół tych rzeźb zbudowane. Stoimy tutaj przy ogniwach nieskończoności. To jest cykl rzeźb, który rozpocząłem w 1987 roku, zaraz po zakończeniu studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Aix-en-Provence. I taką przewodnią myślą tych ogniw to były doświadczenia związane ze stanem wojennym i z okresem Solidarności w Polsce. To poniekąd taka forma łączności z krajem, łączności z tamtą epoką. Jak się znalazłem tutaj na wsi, w tym właśnie środowisku, w którym gdzieś jestem zakorzeniony, poczułem, że właściwie jakby od nowa rozpoczynam pracować. Z racji tego, że przebywał w różnych miejscach przez wiele lat, w Meksyku, w Peru, też w Azji południowo-wschodniej, spędził dłuższe okresy czasu, odwiedzał też Indię. Też jest otwarty na doświadczenia czy pewne elementy tradycji z tych kultur, ale znów one są włączone do tej twórczości nie bezpośrednio, że to są coś w rodzaju echa. Pierwszą mandalą, jaką zrobiłem, było koło wykonane z ziaren, z różańców w Azji. To są różańce używane przez mnichów buddyjskich. To jest 108 takich ziaren. To są faktycznie uznane przed nich, Tak. Idea mandali, idea czasu, idea nieskończoności. I koło jest poniekąd wieczne, ponadczasowe. To jest symbol oznaczający całość, oznaczający Ziemię, planety, czas, pępek. Podobnie zresztą jak
w tej instalacji, którą nazywam pneumą, czyli oddech, dusza, te takie komórki, gniazdka, delikatne formy same mają marne szanse przeżycia, podczas gdy w grupie się nabierają siły. Korzysta z tradycyjnych materiałów, nie boi się tego, używać właśnie technik rzemieślniczych, jak terakota, ale też pracować w marmurze, brązie. Osiąga w tym też poziom w zasadzie kunsztu. Więc ta praca, chciałbym ją skończyć teraz do końca lata. Przekraczamy tą materię, materia nam ukazuje jakieś nowe możliwości i właściwie tak jak ja patrzę na moją pracę przez ostatnie 2 dekady, czy nawet dłużej, to jest właściwie ten sam, nie chcę powiedzieć ten sam motyw, ale to jest ta sama logika tego powtarzania jednego gestu, który zaczyna się w jakimś miejscu, dąży ku nieskończoności. Stałym punktem odniesienia też jest u niego ciało ludzkie. W 2001 roku przyszła na świat moja córka i teraz ten czas oczekiwania na to, że ona miała się narodzić, to tak jak krążyłem wokół takich tematów figury ludzkiej, tematu ciała i na ogół te wszystkie figury, które rzeźbiłem, były mutylowane, nie brakowało kończyn. W związku z czym jest taka sugestia przemocy w tym, ale ona natychmiast jest przysłonięta właśnie taką skrajnie estetyczną formą, w związku z czym zbliża się do fetysza. Zaczynałem od kamienia, potem pracowałem wiele lat z ceramiką, zawsze z papierem, a teraz ze światłem pracuję. W ogóle moim zamiarem jest i moim marzeniem, żeby Dańków znalazł się na mapie Europy jako miejsce dedykowane sztuce. Ja w życiu miałem szczęście w rezydencjach artystycznych w różnych częściach kraju, dlatego tutaj szykujemy takie miejsca dla młodych artystów, żeby mogli czerpać z tego miejsca dla siebie.